Siemano, siemano. Dzisiaj zaprezentujemy Wam nową karciankę, która jest w The Elder Scrolls Online. Jest to Tales of Tribute. Aby odblokować karciankę, musicie mieć dodatek High Isle i pójść po questa do miasta Gonfalon Bay. I tam możecie odblokować właśnie questika u Brogasa, który pokaże Wam, jak się gra w tą karciankę i jak pnąć się po drabinkach mistrzostw. The rules of the game, and you'll need a couple of decks of tribute cards, of course. Find Razamad in the Gonfalon Gaming Hall. Tell him Bragus sent you. He'll get you sorted. Razamad's the game baron here in Gonfalon Bay. You won't find a kinder or more knowledgeable player west of High Rock. Not that he'll go easy on you, mind. He expects the best from the players he trains. Trust me, I should know. Freeze bones. An introduction would be nice, wouldn't it? Call me Bragus. Professional gambler and semi-professional everything else. Aside from sailor, of course, I hate the water. The better question would be, what made you leave Valenwood? The answer, my friend, is debt collectors. Vigorous ones. Once I save up enough, I might go back, but I'm in no hurry. When a stiff breeze comes through, the sisters are really beautiful. Oh, Quifa, just a lover spat. She loves making fun of my nose ring, and I love losing money to her, apparently. Match made in Aetherius. Usually, no. Aye, that big building there. Used to be a House Mournard villa, believe it or not. House Dufort seized it during the transition of the duchy, but get tired of paying for the upkeep. The Duchess sold the place to Razamad about a year ago. Well, we drink in there too. People need a place to relax, chum. The ancient anchor's fine for sailors on shore leave, but people looking for a really good time always come here. Plus, it serves as our tribute chapter seat. Yeah, a chapter is like a team of sorts. The Gonfalon chapter meets here. But we're wandering into the weeds a bit. Focus on the game first. We'll discuss the rest later. Greetings, my friend, and welcome to the Gonfalon Gaming Hall. Please, drink and make merry. We have many strong players gracing the hall today. Lots of action. Tales of Tribute is free to watch, but far more fun to play. Do you play, Wayfarer? Then you have come to the right place. Tales of Tribute is a game of stories, some fantastical, and others all too real. Two players share their tales with decks of cards. The game is elegant and easy to learn, but it takes great effort to master. First, you will need two decks. Each deck represents a different story, a different strategy. Your opponent brings two decks as well. Once you and your adversary combine your decks, the game can begin. A shared pool, you see. A level field of play. Make your way to the beginner's lounge and find my associate, Bragus. Tell him Razamad approved an initiation match. He will lend you a pair of decks and teach you the basics. Complete this trial and return to me for your reward. Dear Bragus often strays, but never for long. His coin rarely holds out. He must be back by now, safe within the confines of the gaming hall where he can be supervised. Do not worry, though. Bragus is a fine player. He will teach you well. Bad enough to come to Cold Harbor, but to end up in the Tower of Lies toiling away?
Glad some of those. Ha! If it isn't my new old friend. Found the place easy enough, eh? Pull up a chair, have a drink. As long as you're buying, of course. I'm a little light in the purse at the moment. So you talked to Razamad yet? Oh, did he? Oh, I love it when we bring new players into the fold. Gets boring playing the same old salts day after day. We need new blood in here. Now, before we begin, you'll need these. 2 tribute decks you can borrow for educational purposes. You tried to defeat me, of course. First to 40 prestige, or winning the favour of all the patrons, is the victor. Don't worry, chum. I'll explain that as we go along. And listen. Bum. Right. Teraz The zobaczymy sobie, jak się essence w of to the gra. game is to buy cards to add to your play deck. Each of us will use our play deck to score prestige, until one of us gets enough prestige to win. Lots of cards, eh? The ones on your side of the table are yours. The ones on my side are mine. The cards in the middle are what we call the tavern. We each claim cards from the tavern to improve our play decks and earn enough prestige to win. You'll take the first turn. Let's both draw our starting hand. Czyli to jest twój deck przeciwnika Each of i your karty z cards tawerny. have a coin value, see? zgadza się. You can use their coin Okay. value to buy cards into I your play możesz deck from the wygrać, tavern. zdobywając the te center of punkty the table. prestiżu. Try to keep track of the value W tej of the tutorialowej cards in your gierce hand. będzie to Each 10, card ale has a normalnie jest niby cost, 40. a suit, Zgadza się. and an Lub effect. jak w jednej turze uzyskasz If przy, I were you, well, ten. this card Więcej here punktów seems like niż the on. right one for you to buy Przychylność tych with the wszystkich coin that bóstw you z have. boku, tak? So, Tak. claim it. Okej. Okej. Właśnie drugi mecz już nie tutorialowy, to wygrałem przez to, że przychylność zdobyłem wszystkich. Aha. I nie nagrałeś tego. When you buy a card, Wrzucałem wszystkie karty you po kolei. subtract Bierze. its cost from your coin total, and you get the card. Wierzę, Then a new jeszcze card raz replaces that wierzę. card in the tavern. You still have enough coin to buy another card, so let's do that. Now you can't play a card you bought right away. When you buy a card, it goes into a cooldown pile here, see? You can see at a glance what card suits are in your cooldown pile. It looks like you don't have enough coin to buy any other cards, and there's nothing else you can do at the moment. When that happens, you signal that your turn is over. Any resources you have at the end of your turn will be cleared once your turn is over, except prestige, that is. Once your turn ends, you discard your cards and draw 5 new ones. You can start to plan your next turn while I take mine. That said, you should always keep an eye on what your opponent is up to on their turn. They might buy a card or take an action that will force you to revise your plans. So now it's my turn. I'll control the table until I signal the end of my turn. See if you can figure out my strategy based on my actions. A, przez to, że on zostawił Well, sobie te well. dwa, to The mógł go cards you przesunąć, bo drew zostało gave mu you więcej both niż jeden. gold and Okej. power. Power has 2 uses. The first is combat, but it also turns into prestige at the end of your turn. Remember, earning prestige is how you win. No nie jest to DD Scroll Labyrinth. Oj, tak, tak. Inna mechanika. Remember when I Inna told you that your grafika. currencies get Stu mi się cleared when podoba, you to end muszę your turn? przyznać. Well, power doesn't carry over between turns. But when you do signal the end of your turn, any power you have left over turns into prestige. Good to know, eh? See these little fellows? They're our patrons. Each deck comes with its own patron, and they play an important role in how the deck works. See? Each patron has something they want.
A price, let's call it. They also have something to offer, a reward. Pay a patron's price and you'll get their reward. You have to pay the price all at once and you usually get the reward immediately. Try paying one of these patrons. Whichever one you choose to pay will offer you a boon. Just keep in mind, you're only allowed to pay one patron per turn. They can get a little jealous. The patron you just paid, notice anything different about them? They favor you now. All patrons start in a neutral bent, and then show favor to whoever pays them first. Of course, you can pay a patron that favors your opponent. If you do, that patron will become neutral. Pay them again on a later turn, and then they'll favor you. And here's a tip. If you ever can get all patrons on the table to favor you, you'll win the game. Even if you have less prestige than your opponent, just one more thing to keep an eye on. All right, you need to draw new cards, but your deck is empty. Now we shuffle your cooldown pile, and that becomes your new draw pile. You might draw cards you bought last turn, as well as those you started with. Aha, czyli musisz albo zdobyć ten prestiż, albo przychylność tych wszystkich boost. Tak. Teraz Aha. mam 4 Your punkty. cooldown prestiżu. pile is empty. That means all the cards you started Zero with or przychylności. bought during play are now in your draw pile. Right, it's my turn again. I'm going to draw some coin, use it to buy a card, and draw some power from my play deck, which will become prestige monet, when my turn jeden ends. Just like your turn, only Teraz ma 2 punkty mocy, bo more sobie wziął experience. przychylność. Those cards you drew can trigger a I combo. ten punkt, 2 See punkty how mocy they have mu extra poszło effects if you do draw another prestiżu. card that yeah. matches their suit? Luckily, you bought cards with the suit you need to trigger these combos. Some of the most powerful effects on cards come from combos. And a card will tell you how much of each suit you need to activate its combo effect. Great players always try to trigger combos, so keep track of those suits. We're closing in on the end. I can tell by keeping track of the prestige we've earned. For this practice match, we're keeping the total small, but in a real game, you'll need more prestige to win. No, tu powiedział, że w normalnej grze potrzebujesz więcej tego prestiżu niż w tym tutorialu. I chyba można robić jakieś kombosy. No to... O, tutaj jak rzucę te karty, to będę miał 3 mocy. Wezmę przychylność kruka i mi podwoi te punkty. I teraz 2. Jest. Masz 4. I teraz to jak dostaniesz od kruka 2 punkty. 2 punkty, to Ah, już a sześć. grand victory! Well, maybe a little too grand. Go talk A to on Master stracił, Razamad bo and kruk tell nie him ma you już u bested niego, me. nie jest You're przychylny sure do get niego, już nie ma cocky. 5. Next Tak. time won't be so A. easy. No tak, jeszcze miałeś 6, 4 z tych kart. Tak. Aha. No, znaczy rozumiem, czemu w normalnej grze za 40, bo jakby było 10, to strasznie łatwo to zrobić. No, nie jest to DLD Scroll Legends, to na pewno. No szkoda, ale tak, grafika mi się podoba, to muszę przyznać. Jest trudniejsze niż DLD Scroll Legends. No i jak się oglądnęło już któryś tam raz, to już wiem o co kaman. No, to jest tam ciekawa. Bo tak to jak zacząłem grać, to powiem wam, że naprawdę nie kumałem jak to jest. Znaczy No. mi się podoba, że można stosować jakieś taktyki, bo ja lubię gry karciane, w którym potrzeba jakiejś taktyki, pomyślunku, jakiejś strategii, a nie wyrzucania, wysrywania z siebie kart na lewo i prawo i liczenia na to, że RNG załatwi resztę. Tak, piję tutaj do jednej karcianki. Nie, ja lubię czasami takie trudniejsze, że o tutaj zbieram, tutaj dodam, tutaj przychylność, tutaj coś tam, nie? No wiadomo, nie widziałam tych wszystkich deków, bo tych kart jest pewnie bardzo dużo i pewnie jest więcej losowych kart, które coś tam robią, no bo to karcianka, też o karciance jest losowość, chociażby z tym, kiedy ci przyjdą... Dociągniesz Tak. kartę. Tak, ale
wydaje się być taka... No nie jest to The Elder Scrolls Legends, szkoda, bo The Elder Scrolls Legends bardzo lubię, no też wydaje się ciekawa. Taka do pogrania w grze. Czemu nie? Tak, dla relaksu, odpoczynek. I fajnie, że się idzie właśnie do tego, do karczmy i tam są stoły i to fajnie wygląda i tak czuć ten klimat wtedy. Czuć ten klimat. No. Będę musiał zagrać jakieś inne nowe mecze, bo tak to tylko tutorial przeszedłem i jeden No, mecz, najlepiej który też jeszcze- był tutorialowy tak naprawdę następny. No. Bo zwykła gra to już inaczej wygląda, bo to nie musisz mieć chyba 10, ale aż 40 punktów Tak, prestiżu. tak. No ale że musisz zdobyć przychylność wszystkich bóstw, no to się akurat nie zmieni. Już mnie ciekawi, co tam jest w tej skrzynce. Tam są jakieś karty, jakieś bonusy chyba, tak? Jak zdobyć tą skrzynkę. Nie wiem, nie wiem. Nie Bo jeszcze nie zdobyłam. doszedłem tego. Aha. Ale tak to ten. Jest spoko, szkoda, no naprawdę się zawiodłem, że to nie jest kopiuj klej z The Elder Scrolls Legends. Ale z drugiej strony możesz sobie pograć w The Elder Scrolls Legends. To się działa, jeszcze nie działa, nie wiem. Ja nie wiem. Ja tutaj masz jeszcze jedną karciankę, No. nie? Z drugiej strony może nie chcieli kopiować swojej własnej gry, skoro nie wypaliła, no to doszli do wniosku, że może ludzie nie chcieli w nią grać, więc fajnie, że może stworzyli być. coś nowego. Pokombinowali, może trochę przekombinowali dla większości, ale jednak jest coś nowego. Ale też fajnie, że to wygląda pod ten klimat właśnie The Elder Scrolls Online. Jest raczej do Elder Scroll. Dodatkowo jest ten powiązane wszystko, właśnie bóstwa i są ten właśnie z tej całej fabuły i z tego lore. No i dopieścili. Zobaczymy jak to się przyjmie. Z tego co wiem to dużo osób narzeka i im się nie podoba. Ale mam nadzieję, że będą to rozwijać. I to naprawdę taki dodatkowy po prostu odskocznia od całej fabuły w The Elder Scrolls. No, możecie nam napisać oczywiście w komentarzach, czy widzieliście tą karciankę, czy w nią graliście, czy jednak unikacie takich aktywności w grach. Że gra to tylko ta gra, co ma być główna i żadnych pobocznych, jakichś takich mini gierek. My dziękujemy Wam za oglądanie, pozdrawiamy Was gorąco, do następnego filmiku, pa pa! Pa pa!